Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tu przed nami oraz tych, którzy być może nas oglądają online. Jesteśmy na spotkaniu bardzo ważnym, istotnym. Dla nas wszystkich, a myślę, że szczególnie dla tych, którzy tej pomocy, o której tu będziemy rozmawiali, potrzebują. Pomocy, która jest bardzo ważna i o niej będziemy w tej chwili rozmawiać. Za moimi plecami widzicie hasło. Wszyscy łowimy tak samo, czyli w skrócie można powiedzieć, w wędkarstwie jesteśmy równi, ale niektórzy z nas, nasi przyjaciele, koledzy wędkarze, z tym dostępem do wędkarstwa mają problem różnego rodzaju. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ze mną jest Norbert Stolarczyk, mój kolega redakcyjny. Jest Robert Adamski, świetny kolega, wędkarz, a także człowiek, od którego można powiedzieć, ta akcja się zaczęła. Jest Agata Marciniec, witam serdecznie. Jest Andrzej Szymecki, tata Zosi, o którym będziemy tu dzisiaj rozmawiać. Jest ze mną Daniel Siegieda, witam. Oraz Rafał Starosta, witam serdecznie. To są osoby, które z nami podzielą się swoimi emocjami, a także wiedzą na temat tego, jak sobie z niektórymi problemami radzić. Teraz poproszę Roberta, aby zarysował tło tej akcji, o czym będziemy rozmawiać. Witam wszystkich serdecznie. Akcja Bliżej Ludzi to przede wszystkim spontan. Ja myślę, że te nasze wędkarskie wyprawy, chyba najbardziej udane i najbardziej owocne, to właśnie te spontaniczne. Akcja Bliżej Ludzi, pomysł, który tak naprawdę zrodził się w głowie też na spontanie. Nie tak dawno na swoim przykładzie miałem okazję zbierać pieniążki dla chorej Julki ze swojego regionu. Przyjechał do mojego warsztatu samochodowego kolega, który poprosił mnie jako osobę publiczną, rozpoznawalną w środowisku w Kujawsko-Pomorskim o to, żeby wystawić coś na licytację, na zbiórkę operacji związanej z chorobą właśnie Julki. Powiem wam szczerze, strasznie się tego bałem. Myślałem, żeby to nie było takie populistyczne, wystawiając jakiś kołowrotek czy wędkę. Wymyśliłem sobie zasiadkę karpiową ze mną. Licytacja zaczęła się od jakiejś tam małej kwoty. Uzbieraliśmy naprawdę sporą kwotę pieniążków i w tym momencie jakby poczułem coś, że mogę zrobić coś więcej niż łowić tylko ryby. Mogę pomóc najzwyczajniej tym ludziom. Po tej całej akcji spotkanie, wigilia i chyba wizyta anioła, powiem wam szczerze, stwierdziłem, że nie tylko łowieniem chcę być z ludźmi, ale właśnie z tą sytuacją, która miała miejsce, że pociągnąłem za sobą taką ilość tą zbiórką, pomyślałem, że mogę właśnie w tym kierunku jakby ukierunkować swoje dalsze plany. Krótko przed Rybomanią zadzwoniła Agata, zadzwonił Rafał Bartkowiak. Agata zadzwoniła z prośbą o wsparcie, właśnie przełożenie to moje medialne, finansowe miało też jakby znaczenie. Zadzwoniła do mnie i poprosiła o to, żeby wesprzeć w tym wszystkim Daniela, który zbiera na protezy. No i tak pojawił się kolejny telefon od Rafała. Rafał poinformował mnie o tym, że będzie tutaj prowadzona zbiórka również pieniążków dla Zosi Szymeckiej. Dlatego krótki, zwięzły telefon jeszcze do Norbika. Norbik rzucił hasło Bliżej Ludzi, no i tak się zaczęło. W związku z tym, że Agata też w tym maczała palce, ja przekazuję mikrofon teraz jej i opowie wam krótko o sytuacji związanej z Danielem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, przyznaję się, że to był mój pomysł, ale bez Roberta, bez wielu ludzi nie znaleźlibyśmy się teraz tutaj i nie mogli opowiedzieć o tym, co chcemy opowiedzieć. Daniela poznałam w sumie z 2 miesiące temu. Dzisiaj na targach poznaliśmy się w sumie tak pierwszy raz osobiście. Dlaczego chciałam pomóc? O chorobie, o przypadku Daniela może powie sam Daniel. Ja natomiast powiem w ten sposób, że mam tutaj przykład od siebie z Wrocławia, kolegę, z którym od kilku lat startowaliśmy razem w zawodach. Też jest to osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku i miałam to na przykładzie, takim żywym przykładzie, jak to wszystko wygląda nad wodą. Jego uczestnictwo w zawodach, przygotowania się, wszystkie jakieś tam problemy związane z tym, że na każdym kroku potrzebuje pomocy i wiem, że takim osobom jest ciężko. Co mogę dodać? No, nikt z nas nie wie tak naprawdę, co go spotka za dzień, za miesiąc, za pół roku i w jakiej możemy my się znaleźć sytuacji. Ja sobie nie wyobrażam, jestem osobą łowiącą praktycznie od dziecka i gdybym ja teraz miała barierę taką, że ja nie mogę być nad wodą, nie mogę łowić, to nie wiem, czy nie skończyłoby się po prostu załamaniem. Na pewno dużo osób ze swoją niepełnosprawnością jest sama, a samemu, no co, można powiedzieć, ciężko jest zrobić coś więcej. Tutaj jest potrzebna pomoc, wsparcie finansowe, wsparcie takie, że trzeba znieść. Tego jest dość sporo, ciężko tutaj wymienić. No ja mam nadzieję, tutaj akurat Daniel zbiera na protezy, jest w połowie drogi. Jeszcze długa droga przed nim, długa rehabilitacja, bo to, że założy protezy nie oznacza tego, że on stanie na nogi i poleci sobie nad wodę już na rybę. Także mam nadzieję, że szybko dość uzbieramy te pieniądze, Daniel pójdzie na tą rehabilitację i w końcu będzie mógł zacząć żyć normalnie, funkcjonować i nie będzie uzależniony od nikogo innego. Mam nadzieję, że wszyscy mu w tym pomożemy. Właśnie ten apel jest bardzo istotny. Proszę, żeby kolega o swoim przypadku trochę opowiedział, bo to, co jest najważniejsze, to jest właśnie to, żebyśmy byli w tym problemie naszego kolegi, żebyśmy byli razem. Czyli żeby on poczuł, że nie jest sam, bo niewielki wkład każdego z nas może spowodować, że zbiera się dostateczna kwota. A ile jest tego potrzeba, to proszę, aby sam powiedział. Witam wszystkich. Wszystko zaczęło się tak 18 września 2018 roku. Po prostu szykowałem się tak naprawdę na wyjazd na ryby i na urlop i poczułem mocny ból brzucha. Trafiłem do szpitala i po prostu moim zdaniem spóźniona reakcja lekarska spowodowała to, że zbyt późna operacja spowodowała zapalenie trzewne i dała się sepsa. 4 miesiące ratowania życia tak naprawdę, ale niestety skończyło się to martwicą kończyn i niestety trzeba było amputować kończyny. No i niestety teraz okazało się, że jest szansa protezowania. Moje nadzieje tak naprawdę na to, że wrócę do w miarę normalności i nad wodę oczywiście, no, postawiło mnie tak psychicznie do góry. No i mam nadzieję, że uda się zbierać tą potrzebną kwotę, bo niestety jeszcze około 30 000 mi brakuje, bo zbiórka trwana się pomaga. Właśnie powiedz, gdzie ewentualnie możemy reagować na twój apel. Wystarczy na Facebooku wpisać Daniel Siegieda i tam są wszystkie moje dane. Fundacja Avalon się pomaga, można wykonywać 1% wpłat, jak i jakieś darowizny, tak, wpłaty, tak. Tak więc myślę pozytywnie i że jeszcze stanę nad wodą. No właśnie, chcielibyśmy Cię widzieć. To mnie trzyma psychicznie, tak naprawdę. W dobrej formie oczywiście. Staram się nie załamywać psychicznie, choć było ciężko. Pół roku wylewania łez tak naprawdę, no ale
No bo to jest sytuacja, jeżeli mogę nawiązać do tego, która może spotkać w zasadzie każdego z nas. Tak, to jest po prostu z godziny na godzinę, jedna doba i całkiem życie mi się, że tak powiem, odwróciło. Tak więc nie wiemy tak naprawdę, co może nas spotkać. Ale wśród nas, dziękuję Ci bardzo, wśród nas, wśród osób, które potrzebują wsparcia, pomocy, są nie tylko osoby dorosłe, ale także są nasze dzieci, czyli dzieci wędkarzy. Mamy tutaj dumnego tatę, tak można powiedzieć, który walczy o zdrowie swojej córki. Proszę, przekażcie mój mikrofon. Poproszę Ciebie o kilka słów na temat tej sytuacji, z którą Ty się borykasz. Witam serdecznie. Nasza historia rozpoczęła się 30 grudnia ubiegłego roku. Na drugich badaniach prenatalnych dowiedzieliśmy się, że nasza córeczka urodzi się z poważną wadą serca, złożoną wadą serca z grupy pojedynczej komory. Dochodzą do tego jeszcze inne schorzenia, jak atrezja tętnicy płucnej. Nasze życie zmieniło się diametralnie, bo staraliśmy się 7 lat o potomstwo. To jest nasze pierwsze dziecko. Zosia urodzi się w maju. Lekarka nakreśliła nam, jak wygląda, na czym polega ta wada, jaki jest program leczenia. Czekają ją 3 operacje, 2 na otwartym sercu. Poinformowała nas, tak, doradziła w sumie, żeby zapisać się do fundacji i zacząć zbierać pieniążki. Dla nas to było w ogóle coś niesamowitego, jak my, którzy nigdy nie mieliśmy styczności z takimi akcjami, a tu nagle sami musimy uczestniczyć w tym jako główni zainteresowani. Zapisaliśmy się do fundacji Cori Infantis. To jest fundacja, która jest stricte nakreślona na dzieci z wadami serca, ale niestety no, jesteśmy jednym z wielu przypadków tak naprawdę w tej fundacji, ale dzięki tutaj wspomnianemu Rafałowi Bartkowiakowi, który nakreślił swoim znajomym, w swoim środowisku o całym problemie, został zaangażowany również sklep Rockwold, w którym mogliśmy taki spot reklamowy nakręcić, żeby nagłośnić całą akcję. Dzięki również czasopismu Carpmax też ta sprawa została nagłośniona. Jesteśmy dzięki temu tutaj, mamy zorganizowaną zbiórką pieniędzy dla Zosi. Można tutaj spotkać wolontariuszy z fundacji. I tak naprawdę no, wierzymy, że dzięki tym akcji, gdzie odzew był potężny, bo naprawdę rybomania jest przedsięwzięciem ogromnym i w środowisku wędkarskim jest tyle dobrych osób, o którym mogliśmy się przekonać już po samym odzewie, po samym spocie, po samej informacji, że naprawdę jest szansa na zbieranie tych pieniędzy. Dlatego dziękuję Wam bardzo za serce, za pomoc i myślę, że z Waszą pomocą jesteśmy w stanie zbierać tą kwotę, która jest potrzebna na wszystkie operacje. I tyle no, z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Powiem szczerze, jest to sytuacja, tak jak mówiliśmy przy okazji naszego kolegi, który zbiera na protezy, która może spotkać tak naprawdę każdego z nas i w każdej chwili, wobec czego nie przechodźmy obojętnie obok tych przypadków i dołóżmy chociażby niewielką cegiełkę do tej pomocy. Teraz przejdźmy do kolegi starosty. Ja mam prośbę, ponieważ rozmawialiśmy już wcześniej i wiem ze swoich własnych doświadczeń, także rodzinnych. Mój tato chrzestny był wędkarzem na wózku. Wielokrotnie pomagałem mu, razem wędkowaliśmy i wiem, jak to jest, a nie jest łatwo, jak to jest borykać się z tymi problemami. O pokonywaniu tych barier, o tym, jak się żyje z tym problemem, jak się te bariery pokonuje i o tym, jaka jest potrzebna pomoc, jak my, wędkarze, no dziś pełnosprawni można powiedzieć, czyli nie borykający się z tymi problemami, jak my możemy Wam pomóc, jak powinniśmy Wam pomóc. Proszę Cię o kilka słów na ten temat. Witam wszystkich, na imię mam Rafał, jestem karpiarzem. Powiem może tak, strach, niewiedza
Nieświadomość powoduje to, że boimy się. A to, że się boimy, powoduje, że mur rośnie, a nie znika. Dlatego pierwszą taką rzeczą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to jest zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma dwóch takich samych niepełnosprawności na świecie, tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Każda niepełnosprawność oczekuje innej formy wsparcia, pomocy. Dlatego chciałbym tutaj zaapelować, żeby się nie bać i jeśli obudzi się w Was już taka chęć pomocy, to zachęcam do tego, żeby pytać, rozmawiać. Ja osobiście nie lubię, jak ktoś na przykład podbiega i próbuje mi pomóc, a wręcz przeszkadza tym, co robi, ponieważ jego intencje są dobre, ale nie ma o tym zielonego pojęcia. Dlatego na początku trzeba zapytać, co ten człowiek potrzebuje i wtedy na pewno będzie łatwiej. Co jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć na ten temat? Często, gęsto spotkacie się też z taką sytuacją, że osoba, która będziecie zainteresowani chęcią pomocy jej, wystawi Wam kolce, wystawi Wam rogi, może się okazać nieprzyjazna nawet. Należy się tym nie przejmować i pytać i próbować dociekać. W ten sposób jesteście w stanie skruszyć nawet najgrubszy mur, a dalej sytuacja potoczy się już sama. Zobaczycie, że będzie fajnie. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Powiem szczerze, to są głębokie i bardzo mądre słowa, szczególnie o kruszeniu tego muru, bo zdaję sobie sprawę, biorąc pod uwagę moje własne doświadczenia, że osoba, która potrzebuje pomocy, często nie chciałaby jej. Wolałaby, aby nie była ta pomoc potrzebna. Ale na tym właśnie rzecz polega, żeby nie myśleć o tych barierach, żeby jednak z tym drugim człowiekiem, z naszym przyjacielem, kolegą z nadwody, wędkarzem, bo o nich tu głównie mówimy, żeby nawiązać nić porozumienia. A to, o czym mówiłeś, czyli o tym, żeby się zapytać, to jest chyba najważniejsze słowa. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję również. O zabranie głosu poproszę teraz mojego serdecznego przyjaciela, kolegę Norberta. Norbik, tak jesteś powszechnie znany. Co chciałbyś do tego dopowiedzieć, jeżeli uważasz, że coś trzeba dopowiedzieć? Proszę Cię bardzo. W zasadzie koleżanka i koledzy zamknęli usta, bo powiedzieli wszystko, co należało powiedzieć. Usłyszeliśmy tutaj, moi drodzy, przede wszystkim dziękuję tutaj naszym słuchaczom i to tym na krzesełkach, którzy naprawdę poświęcają nam 100% swojej uwagi. Szacunek, chylę czoło i bardzo dziękuję, że Państwo słuchacie. Ludzi, kolegów, którzy są teraz na stoiskach. Mam nadzieję, że będą mogli ten materiał obejrzeć gdzieś w internecie i również natchną ich jakieś przemyślenia w tej sprawie. Usłyszeliśmy tutaj tak naprawdę 4 historie i moglibyśmy je różnie zatytułować. Jak zostałem filantropem, czy jak zostałam filantropką. Walczę o to, o kogo kocham, czy chciałbym wreszcie być sobą, być normalny, być niezależny, a drugi chciałbym być uszanowany i traktowany tak samo jak każdy inny. I wszyscy z nich mieli rację tak naprawdę, bo jesteście wy, jesteście my, jesteśmy razem i nic o sobie nie wiemy. Dlaczego nic o sobie nie wiemy? Świat goni bardzo mocno do przodu. Poświęcamy się pracy, zarabianiu na chleb, często nawet nie jesteśmy w stanie poświęcić swojej uwagi 100% rodzinie, a co dopiero znajomym. Poznajemy ludzi, z tymi ludźmi jesteśmy związani w pewien sposób, czy to przyjacielsko, czy biznesowo. Później poznajemy następnych ludzi, ci pierwsi idą w odstawkę, selekcja naturalna trwa. I tak naprawdę, gdy się po 10-20 latach odwrócimy wstecz, to zobaczymy, że z tych naszych działań niewiele wynikło, bośmy non-stop gdzieś gonili, gdzieś biegli i odwracając się wstecz, widzimy deficyt tak naprawdę wszystkich naszych działań.
Z mojej strony, jako prezesa Fundacji Wędkarzy Bez Barier, jest gorąca do Państwa prośba, abyśmy zwolnili odrobinę tempa, oczywiście w granicach rozsądku i możliwości, i spojrzeli, czy przypadkiem obok nas, w naszym najbliższym sąsiedztwie, czy też nawet na Facebooku, gdziekolwiek nie są ludzie, którzy w jakikolwiek sposób pomocy potrzebują, a o którą nie proszą. I to, że nie proszą, nie znaczy wcale, że jej nie chcą. Mogą być zbyt dumni, by o nią poprosić, mogą być zbyt skromni i się wstydzą, by o nią poprosić. A być może z innych względów tego nie robią, ale jednak będąc delikatnym i subtelnym można dotrzeć do tych ludzi, spróbować im pomóc. Poczujecie się sami ze sobą lepiej, zrobicie coś naprawdę bardzo fajnego, zostaniecie po prostu filantropami. Zostaniecie kimś, bo ten gatunek filantropa ginie, on zamiera naturalną jak dinozaury i warto, żebyśmy jeszcze raz powtórzę się, zwolnili. Ja strasznie jestem wdzięczny, że Robert, Agata zaprosili mnie do tego projektu. Strasznie się cieszę, że mogłem ją oddać część siebie, chociażby w tej nazwie bliżej ludzi. Strasznie się cieszę, że mogę patronować to jako Fundacja Wędkarzy Bez Barier, bo po to ona powstała. Gdyby ktoś zapytał po co, właśnie po to. Jest wiele fundacji w Polsce, które robią mniejszą lub większą, dobrą lub gorszą robotę, ale wędkarstwo traktują po macoszemu. Nie było tak naprawdę w świecie do tej pory, a więc do kwietnia 2019 roku żadnej organizacji, która by się stricte zajęła nami, kolegami, koleżankami, wędkarzami niepełnosprawnymi. Powstała w kwietniu, po 3 latach tak zwanego spontanicznego, niezależnego ruchu Wędkarzy Bez Barier, bo tak to od 2015 roku medialnie trwa. Od kwietnia jest fundacją, dlatego cieszę się, że mogę tutaj być razem z moimi kolegami, że nie robią tego sami na własną rękę, bo też by przecież mogli, tylko chcą to zrobić większą siłą, większą grupą, większym wsparciem. Moi kochani, ten bliżej ludzi to jest program. Na dniach powstanie fanpage na Facebooku. Fanpage, który będzie również reklamowany przez tutaj kolegów, koleżanki, reklamowany przez profil fundacji i stronę Fundacji Wędkarzy Bez Barier. Tam będziecie mogli zamieszczać posty waszych znajomych, którzy oczekują lub potrzebują pomocy. Tam będziecie mogli przeczytać posty innych ludzi, którzy o taką pomoc proszą, czy to w 100%, a więc osobiście, czy w imieniu drugiej osoby. Bliżej ludzi od dnia dzisiejszego jest programem dla każdego z nas, dla tego, co potrzebuje, dla tego, co chce dać. Dlatego dziękuję za to, że Państwo tu są. Dziękuję, że mogli nas Państwo i chcieli przede wszystkim nas wysłuchać i wydaje mi się, że tu już nie ma nic co dodawać. Dziękuję ślicznie. W swoim imieniu, w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych, ja także dołączam się do słów Norbiego. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten apel, ta prośba popłynie dalej, popłynie w eter i będziemy mogli wspólnie wspierać tę akcję. Ja jeszcze poproszę kolegę, który tutaj wyrywa się do mikrofonu. Jedno zdanko. Taka prosta rzecz jak uśmiech. Nawet nie wiecie, nie macie pojęcia, jaką frajdę możecie sprawić człowiekowi, niekoniecznie już niepełnosprawnemu, jakiemukolwiek. Po prostu zwyczajnie się do niego uśmiechając. Możecie sprawić, że jego dzień będzie po prostu piękniejszy. A nic was to kompletnie nie kosztuje. Uśmiech to najprostsza rzecz na świecie, a ma potężną moc. Dziękuję. No właśnie, chciałbym powiedzieć, że od tego zacząłem i w zasadzie tym skończę. Wszyscy łowimy tak samo, niezależnie od tych problemów, bo czasami można powiedzieć, że bariery są w nas. Przełammy te bariery, a to co możliwe, to po prostu włóżmy dużo serca w to, aby zobaczyć człowieka obok, z jakimikolwiek problemami by się nie pojawił. My tutaj z Norbim mamy też takie doświadczenia redakcyjne, ponieważ od lat uczestniczymy w zawodach dzieci niepełnosprawnych, które są organizowane w Świdwinie, które no, pod naszym patronatem tak naprawdę od kilku lat są już organizowane. I powiem wam tak, ja się cieszę z każdego przypadku, z każdej sytuacji, w której osoba, która tej pomocy potrzebuje, oczekuje, uzyskuje. Będziemy kibicować, będziemy wspierać my, jako redakcja, myślę, że Norbik, jak i swoja fundacja oraz ci wszyscy tutaj piękni ludzie, którzy po prostu się do tego przykładają. A ja mam nadzieję, że nas będzie jeszcze więcej po tym spotkaniu. Czekamy na wasze deklaracje, na waszą pomoc. Jesteśmy tu i znajdziecie nas w tych miejscach, o których wspomniał Norbik.
Szukajcie nas, szukajcie fundacji, szukajcie fanpage'a i bądźcie z nami w tym pięknym celu. Wszystkiego dobrego. Pięknej rybomanii Wam życzymy. Dziękujemy bardzo.